funkcje z rodziny obliczeń warunkowych czasami zwracają błędne obliczenia. Jeżeli na przykład często używacie Państwo sumy warunków i równie często zauważacie, że podany przez nią wynik jest prawdopodobnie błędny, to ten film jest dla Was. Mógłbym zbyć ten temat krótkim proszę dopilnować typu danych, ale tu nie bierzemy jeńców i wnikamy w temat do końca. Inne przyczyny błędów omawiam w kąciku ostrzeżeń, czyli w końcówkach filmów poświęconym obliczeniom warunkowym. Filmy ułożyłem w playlistę, a końcówka nazwy filmu to jego ID, a ten film jest oznaczony jako EW22. Tu tematem będzie bałagan w typach danych, który jest w ścisłej czołówce przyczyn błędów. Bałagan to znaczy użytkownik nie zadbał i nieświadomie dopuścił do przemieszania w jednej kolumnie liczb i tekstów. Wytłumaczmy to. Każda komórka osobno pamięta, jakiego typu wartość przechowuje. Dane w komórce zawsze mają jeden z 4 typów. Typ liczbowy, typ tekstowy, tu jest tekst o zerowej długości, to też jest typ tekstowy, typ logiczny, prawda, fałsz i typ danych błąd. Tu kilka przykładowych. Autorzy Excela zdają się zakładać, że użytkownik nie rozumie tego, co właśnie powiedziałem i że trzeba pomóc użytkownikowi, chwycić go za rękę i po nim poprawić. Poprawić, powtarzam. W celu sprzątania po użytkowniku wdrożono automatyczną konwersję na typ liczbowy. To znaczy, że Excel domyślnie stara się przechowywać dane jako typ liczbowy, kiedy to tylko możliwe. Co to dokładnie znaczy? Żeby taka ukryta autokonwersja była możliwa, komórka musi zawierać wyłącznie cyfry i ewentualnie spacje po bokach. W większości sytuacji automatyczna zmiana na typ liczbowy jest korzystna, bo tylko na typach liczbowych można rachować, a na typach tekstowych nie. Ale żeby uczulić Państwa na kwestię autokonwersji cyfr na typ liczbowy, podam jeden przykład sytuacji, kiedy na pewno nie chcemy typu liczbowego, kiedy wolelibyśmy, żeby cyfry były przechowywane raczej jako typ tekstowy. W notatniku mam kilka kodów seryjnych produktów. Wszystkie zaczynają się zerami wiodącymi i tak ma być, zera na początku mają zostać. Kiedy skopiuję je do schowka i wkleję na arkusz, to jest właśnie ten moment, kiedy Excel dokonuje automatycznej konwersji na typ liczbowy. Ponieważ to pytanie wraca regularnie na kursach, w ramach dygresji szybko pokażę 2 sposoby, jak sobie tutaj poradzić. Sposób pierwszy. Przed wklejeniem komórki uprzednio przygotować, nadając im ręcznie formatowanie tekstu. I na tak przygotowane wkleić. Przyznaję, że nie rozumiem, co formatowanie, czyli wygląd estetyczny komórki ma wspólnego z typem danych, ale niech mu tam będzie, działa. Sposób drugi. W opcjach Excela w zakładce dane możemy wyłączyć autokonwersję. Usuń zera wiodące i przekonwertuj na liczbę odptaszam. I znów wklejam, tym razem na czyste, niezmienione komórki i kody seryjne są teraz typu tekstowego. Opcja, którą przed chwilą odptaszyłem, nie wyłączyła mechanizmu autokonwersji w całym Excelu, bo zakątków, gdzie go wdrożono, jest mnóstwo. Chciałbym pod tym względem z bliska przyjrzeć się funkcjom z rodziny obliczeń warunkowych. Tu na reprezentatywnym przykładzie sumy warunków i pokazać Państwu, że te funkcje pod maską też mają wbudowaną autokonwersję na typ liczbowy. Moje kody seryjne od 1 do 5 zamienię na typy liczbowe i dodam nagłówek. Tu szukamy. Suma warunków będzie szukała w tej kolumnie. To typowy przykład pospiesznie i niekonsekwentnie wprowadzonych danych. Część jest liczbami, część tekstami. Chaos, użytkownik nie zapanował. A w sąsiedniej kolumnie wstawię jedynki i nagłówek stąd dodajemy. Tak, zwykłe jedynki. Chcę, żeby wynik sumowania mówił mi, ile kodów znalazł w kolumnie tu szukamy. Jedynek jest łącznie razem 15. I jeszcze gdzieś z boku przygotuję sobie 10 jako typ tekstowy i opiszę ją. Typ tekstowy, a obok niej 10 jako zwykły typ liczbowy. Wpisuję prościusieńką sumę warunków. A jeśli ktoś chciałby zobaczyć omówienie tej funkcji, to zapraszam na przykład do filmu EW10. Więc suma
warunków. Pierwszy argument, skąd to dodajemy, ma sumować te jedynki. Drugi argument, zakres, gdzie szukamy, tu, w tych niestarannie wprowadzonych kodach. I trzeci argument, warunek. I tu proszę usiąść wygodniej, wziąć łyka kawy i obserwować, jak czytelnie i intuicyjnie zachowa się suma warunków w następujących testach. Więc warunek. Szukam dziesiątki. Znalazł jedną. A co gdybyśmy mieli dwie dziesiątki? Zamienię tą pierwszą jedynkę na dziesiątkę. Znalazł dwie. Znalazł obie dziesiątki. Zauważcie Państwo, bo tu już się dzieje. W kolumnie tu szukamy, jedna dziesiątka jest tekstem, a druga liczbą, a on znajduje obie. Wniosek. Funkcja autokonwertuje przeszukiwane dane na typ liczbowy, jeśli to możliwe, to znaczy jeżeli w komórce są tylko cyfry. Testujemy dalej. W warunku wpiszę dziesiątkę w cudzysłowach. Co znaczą te cudzysłowy? Bez nich użytkownik wprowadza do funkcji dane typu liczbowego, 10 jako liczbę, a cudzysłowy to podanie funkcji danych typu tekstowego. Wygląda tak samo, ale zmienia się typ podawanych danych, czy jako liczbę, czy jako tekst. To zaraz moment. No to skoro ja wpisałem 1,0 w cudzysłowach, czyli niby ma szukać tekstów 1,0, to czemu ciągle znajduje dwa wystąpienia? Proszę sobie wyobrazić, że ten mechanizm autokonwersji na liczby, o którym tu rozmawiamy, dotyczy nie tylko przeszukiwanych danych, ale też argumentów w funkcji. Tak, tu się dzieją dwie autokonwersje na typ liczbowy. Jedna dla danych, a druga niezależna na argumencie, czego szukamy. Sprawdźmy, czy ta teoria się sprawdzi, gdybym na argumencie, czego szukamy, wskazał na komórki zewnętrzne. Warunkiem niech będzie to, co jest w komórce dziesiątka jako liczba. Znalazł dwie. I jeszcze wskażę na komórkę dziesiątka jako tekst i też znalazł dwie. Wniosek. To, czego szukamy, trzeci argument, jest autokonwertowane na typ liczbowy, kiedy to możliwe, to znaczy, kiedy tam są same cyfry. Ok. A teraz zbadajmy zachowanie operatorów matematycznych. Równa się 10. Znalazł dwie. I teraz królik z kapelusza. Różne od dziesiątki. 14. Jest różnych od 10. Wartości łącznie jest 15, czyli jedną odrzucił. Coś jest inaczej, prawda? Ale którą odrzucił? Stawię tu 123, czyli odrzucił tę na górze, tę typu liczbowego. Wniosek. Operator równa się zmienia przeszukiwane dane na liczby, ale operator różne od nie. Przywrócę na początku jedynkę. Mniejsze od 10 znalazł 5. Te 5, bo w kontekście operatora mniejsze warunek potraktował jako liczbę tylko te 5 liczb. I tak, to prawda, one są mniejsze od 10. Większe od 10? 0. Znów potraktował warunek, czyli to, czego szukamy, jako typ liczbowy, ale żadna z przeszukiwanych wartości nie jest liczbą większą od 10, bo przeszukał tylko komórki z liczbami. Znów nie zaszła konwersja. Wniosek. Operatory mniejsze i większe nie wykonują autokonwersji danych z kolumny tu szukamy na liczbę. Dla porządku sprawdźmy jeszcze operatory większe równe i mniejsze równe. Większe równe od 10. 0. Nie znajduje wartości 0011, 0012 i kolejnych, czyli nie zamienia kolumny tu szukamy na liczby. Mniejsze równe od 10. 5. Chodzi o te wyżej, bo są liczbami, czyli nie konwertuje. Ok, podsumowanie wniosków. Wpisanie wartości jako liczby, jako tekstu w cudzysłowie albo z operatorem równa się powoduje konwersję przeszukiwanego zakresu na liczby, natomiast operatory różne, mniejsze, mniejsze równe, większe, większe równe nie powodują konwersji. Przeszukiwane dane są traktowane według swoich typów, tak jak leżą w komórkach.
A przy okazji, jeśli chcielibyście Państwo podziękować za czas włożony w produkcję tego materiału, wystarczy pod filmem dać lajka i dodać Excel przy kawie do Waszych subskrypcji. Te 2 kliknięcia naprawdę działają. Naprawdę to od Was zależy, czy YouTube uzna ten film za wart proponowania innym użytkownikom, a bez Waszej aktywności zagrzebie ten film i ten kanał pod setkami innych. Bardzo dziękuję. Wracamy do tematu. I na koniec, już bardzo szybko, pokażę, jak zabrać się do sprawdzania typów danych. Metod jest wiele, ale zobaczymy tutaj tylko te najprostsze. Żeby sprawdzić, czy dane są spójne, mogę je zaznaczyć, a na licznikach odczytuję, że ogółem w zaznaczeniu mam 15 wartości, ale tylko 5 z nich jest typu liczbowego. A gdzie w tej kolumnie są liczby? Wskaże je na przykład funkcja czy liczba i odwrotnie. A gdzie są teksty? Wskaże je funkcja czy tekst. Na taką pomocniczą kolumnę wygodnie zakłada się filtrację. I mamy je na widelcu. Wyczyszczę filtr. No i oczywiście można je lokalizować wyszukiwarką Przejdź do specjalnie. W tym zaznaczeniu znajdź stałe typu liczbowego, to te zaznaczone. I jeszcze raz zaznaczam, w tym zaznaczeniu znajdź stałe typu tekstowego, znalazł. Na końcu każdej prezentacji powinien być efekt wow, ale tu go nie będzie. Zamiast niego pojawia się pytanie, a dlaczego funkcje warunkowe zachowują się tak niekonsekwentnie? Co więcej, czemu te automatyzmy są ukryte? Coś się tam dzieje pod maską i te zachowania nie są wcale opisane w dokumentacji. Co mogę powiedzieć? Polecam najpierw, tak dla siebie, dla zrozumienia, eksperymenty na małych, prostych, własnych danych. Mam nadzieję, że uczuliłem Państwa, na jakie zachowania funkcji zwracać uwagę, no i na to, że wyczyszczone dane to podstawa. Zachęcam do obejrzenia po kolei filmów z playlisty o obliczeniach warunkowych. Jeśli macie Państwo pytania, chcecie coś dodać, zapraszam do sekcji komentarzy, tam jest dużo miejsca. A gdyby ktoś z Państwa chciał powiedzieć większe dziękuję, bo dowiedział się z tego filmu czegoś bardzo użytecznego, to autorowi można kawę postawić w Buy Coffee Tu. Link jest pod filmem, nie trzeba zakładać konta, blinkiem zajmuje to 3 minuty. Bardzo Państwu dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Kłaniam się, do widzenia.